Cześć! Konstrukcją, którą dzisiaj przygotowałem, jest, można powiedzieć, jedna z fajniejszych konstrukcji austriackiej firmy EWA. Jest to zamek Acura 44. Oczywiście eurocylinder, a jeden z tam, można powiedzieć, z bardziej popularnych obecnie w całej Europie. Co go charakteryzuje? Przede wszystkim jest to jego budowa. Oczywiście, jeżeli chodzi o otwór, no może, nie wiem, czy będzie to widać w tym momencie, zwróćcie uwagę, jak mamy w tym momencie mocno powardingowany dostęp. Jest to konstrukcja sześciopinowa, jeżeli chodzi o piny, plus no, dodatkowo ma tam jakieś tam piny kontrolne, nie pamiętam już ile w tym momencie, zresztą jeszcze zaraz zobaczymy to przy guttingu. Jak wygląda? Przede wszystkim bardzo dobrze zabezpieczona, jeżeli chodzi o wyłamywanie. Mamy tutaj dość głęboką szynę, która w tym momencie praktycznie, można powiedzieć, jest od tego punktu, od drugiego pinu, tutaj do drugiego pinu. Ja sobie pozwoliłem tutaj dwa piny specjalnie poluźnić, żeby łatwiej było Wam to pokazać później przy guttingu, ponieważ dopiero przyszła, a jeszcze jej nie otwierałem, jeżeli chodzi o, mam na myśli gutting, także to sobie zobaczymy. Pod tym kątem jest naprawdę dobrze zabezpieczona. Jak widzicie, tutaj od dołu pierwsze dwa piny mamy zabezpieczone prawdopodobnie jakimiś kulkami antywierceniowymi, plus dodatkowo są tutaj pręty antywierceniowe, także jest to naprawdę pozytywnie zabezpieczony kawałek konstrukcji, kawałek cylindra. Ja sobie ją tutaj umieszczę w ogóle w naszym uchwycie, odwrotnie umieścimy, tak mi będzie łatwiej. Umieszczę ją odwrotnie, będzie łatwiej omówić nasz kluczyk. Sam klucz do tej Acury, zwróćcie uwagę, jak jest fajnie cięty. Mamy tutaj w tym momencie główne piny, które są, tak jak powiedziałem, jest ich 6. Mamy piny kontrolne z boku, plus możemy mieć jeszcze piny kontrolne ewentualnie od spodu. Ja akurat tutaj nie zaobserwowałem tych pinów kontrolnych od spodu, przynajmniej nie przy pikowaniu, aczkolwiek muszę przyznać, że no, wkładka jest naprawdę fajna. Jeżeli chodzi o dimple, jest, no, można powiedzieć, w tej chwili w mojej czołówce, jeżeli chodzi o tego typu wkładeczki. To jeżeli chodzi o klucz. Ale czym mnie zaskoczyli, oczywiście przychodzi ona z kartą kodową, to jest wiadoma tutaj sprawa, z 3 kluczami, ale najfajniejszą rzeczą, którą Wam chciałem pokazać, bo nie dam rady, muszę się pochwalić, jest bryloczek do kluczy, który Ewka dorzuciła w tym momencie od siebie i naprawdę tutaj w tym wypadku tym gadżetem ujęli me serce wręcz w 100%. No, nie przedłużając, przejdźmy do narzędzi, którymi się będziemy posiłkować, otwierając tą konstrukcję. Standardowy napinacz, wiper blade, wzmocnienie od wycieraczek, można powiedzieć. Jest to ten słynny metal, który się znajduje w wycieraczkach we wszystkich naszych samochodach. Będziemy go używać z tej strony, no, z racji tego, że jest tutaj po prostu zwyczajnie dużo miejsca. Flaga od Multipika. Oczywiście wiadomo, do dimple locków flaga numer 7, to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o tą konstrukcję. No ja sobie w ogóle jeszcze tylko nadmienię pozwoliłem otworzyć wcześniej, to jest to, o czym wam mówiłem. Musiałem wyciągnąć te 2 piny po prostu, bo no nie da się jej rozebrać inaczej, a to jest to wzmocnienie, które służy no, ochronie przeciwko wyłamaniu. To jest najsłabsza część tej wkładki, dokładnie tutaj w tym miejscu. Ta szyna przedłużona do przodu powoduje naprawdę wzmocnienie tej konstrukcji praktycznie do samego przodu, jak widzicie. No ale to jest akurat mało istotne. Przejdźmy sobie do tej wkładeczki. Ja ją napnę delikatnie. Napięcie raczej lekkie. Zobaczmy, pin numer 1 jest delikatne kliknięcie. Pin numer 2 nic. Pin numer 3 delikatny klik. Pin numer 4 delikatny klik. Pin numer 5 zdecydowanie ładne kliknięcie. Pin numer 6 jest kliknięcie, ale takie bardzo niemrawe, także tutaj to nie wiem jeszcze, co to oznacza do końca. Pin numer 1 sprawia wrażenie ustawionego. 2 też lekko kliknęła teraz. 3 lekki klik. Lekki zdecydowanie. 4 też. Zobaczmy naszą 5. Ona kliknęła w tej chwili ładnie. Wracam do 6. Jest delikatne kliknięcie. Wracamy do początku. Pin numer 1
zdecydowanie nic. Jeszcze raz pin numer 2 też nic. O, teraz pin numer 3 ładnie kliknął. Mamy ruch rdzenia. Co było nawet widać. Pin numer 4 sprawia wrażenie ustawionego. Pin numer 5 też. Jeszcze raz sprawdzę, 6 jest ustawiona. Wracam do początku. O, teraz zdecydowanie binduje pin numer 1. Mamy lekką rotację wsteczną. Zobaczmy. O, zdecydowanie głębszy falset. Idziemy dalej. Pin numer 3 nie. Pin numer 4 nie. 4 jeszcze sprawdzę. 5 też nie. I coś nam tutaj opadło. Było słychać ładnie, nawet jak spadało. Wróćmy jeszcze raz do początku. Dwójka, trójka nie. 4, 5, 6 nie. Jeszcze raz sprawdzę jedynkę naszą. Nie, jedynka jest ustawiona. To prawdopodobnie to będzie... Nie, 5. Jeszcze raz sprawdzę. O, jednak jedyneczka. No i tak, moi drodzy, wygląda otwarcie tej konstrukcji. To była Ewa Acura 44. Zobaczmy sobie, co ona ma w środku, bo jest to... O, nawet tego nie będziemy zamykać, bo to się przyda jeszcze za chwilę. Musimy ściągnąć naszego Segera. Dlatego sobie przygotowałem specjalne narzędzie, oczywiście, które powinno nam tutaj pomóc. Zobaczmy. O. Nasz Segerek nie chce. Ja ją sobie zamknę jednak, bo tutaj to zdecydowanie będzie lepsze rozwiązanie. O, w tą stronę powinno być wygodniej. O, jest. Zdecydowanie się rozgięło. O, no widzę, że nie współpracuje. Muszę się obrócić. O, poszło coś ładnie. Tak, zdecydowanie się udało. Zobaczmy tutaj jakimś innym narzędziem, przystosowanym być może do tego lepiej nawet. Dobra, jakiś zwykły śrubokręt powinien wystarczyć w tym wypadku, tak mi się wydaje. O, może jednak nie. No widzę, ten Segerek ewowski jest taki troszeczkę toporny, ale zaraz sobie z nim poradzimy. Tak, dobra. Tu już zszedł ładnie. Dobra. Ok. O, chyba się udało całkowicie. Tak, dokładnie. Tak wygląda ten Segerek, także tu nie ma nic ciekawego. Ja sobie pozwolę wsadzić klucz tutaj. Dobra. O, obrócimy ją tak, ładnie. I gdzieś tu jest nasz followerek. On na pewno się przyda w tej chwili. To zrobię nad tacką, ponieważ tu jest na 100% dużo elementów, które mogłyby nas zdenerwować, jak będą wypadać. Dobra, to sobie na chwileczkę odłożymy. O, tutaj nasz rotorek. Przejdźmy sobie tutaj do części właściwej, czyli do naszych pinów. Pin numer 1. Bardzo fajna baryłka. Zobaczmy, jak wygląda sprężynka. O, zdecydowanie fajna, długa sprężyna. To
na pewno jest mocna sprężyna, zresztą to było czuć. Pin numer 2, również beczułka. Zobaczmy, jaka sprężyna jest w środku. Również długa sprężyna, bardzo fajna rzecz. To na pewno to utrudnia pikowanie. Też podejrzewam, że to jest tutaj bardziej wprowadzone w ramach ochrony przed bumpingiem. Pin numer 3, bardzo ładny spuls. Zobaczmy naszą sprężynę. O, ta już jest zdecydowanie krótsza. Co na pewno świadczy o tym, że producent myśli o ochronie przed bumpingiem, który jest coraz większym problemem powoli. Kolejny spuls, pin numer 4. Znowu krótka sprężynka. A te spulsy są też przetłoczone, to zobaczycie na pewno na zbliżeniu. Pin numer 5. O, pin numer 5 wygląda na stalowy standard. Tutaj nie ma żadnych udziwnień. Poza tym, że jest stalowy, to znaczy oczywiście też tutaj tworzy ochronę antywierceniową dodatkowo. Również krótka sprężyna stalowa. Wszystkie są zresztą stalowe. I pin numer 6. Pin numer 6 też jest stalowym standardem. O, zobaczmy, jak tutaj wygląda. To sobie możemy wyciągnąć, jak wygląda sprężyna z tego ostatniego. O, wypadła. Tak, no ale sprężyna to nie jest tutaj żadnym udziwnieniem. Wygląda to w ten sposób. Jest to szósta ostatnia stalowa. O, tutaj jeżeli chodzi o rdzeń, on na pewno nie ma tutaj żadnych podcięć. Przynajmniej ja nie wyczułem czegoś takiego. Ale co jest ciekawego, zwróćcie uwagę na housing. Tutaj mamy w tym momencie prawdopodobnie podcięcia pod piny kontrolne. W przypadku, gdyby w tym momencie klucz odpowiedni nie był wprowadzony, prawdopodobnie w tym miejscu się zacinamy, także się blokujemy. Tak wygląda nasz housing. A teraz przejdźmy do naszego zestawu z kluczem. O, ja sobie to pozwolę trochę wyciągnąć. Zobaczmy, z której strony mamy te nasze nieszczęsne piny. Tutaj będzie to od dołu. Dobra, to spróbujmy sobie wyciągnąć na razie kontrolne piny, będzie łatwiej. To jest linia boczna. Mamy ich tutaj 3 w linii bocznej akurat. Oj, nie chcę współpracować za bardzo, ale to już zaraz zmienimy. Dobra, wyciągniemy sobie drugi. Stalowy, oczywiście antywierceniowy. To będzie linia numer 1. Tu mamy ostatni, również stalowy, antywierceniowy. Ten pierwszy tutaj nie za bardzo współpracuje, ale postaram się go złapać. No również stalowy, tutaj one mają nawet tą samą długość, także tu nie ma jakichś specjalnych wodotrysków w tej kwestii. Dobra, przejdźmy sobie do naszej linii dolnej. Tutaj z kolei są 4. Albo dobra, najpierw wyciągniemy standardowe piny, bo widzę, że tutaj to będą kłopotliwe. Dobra, no zaczniemy od 5. Będzie łatwiej. Stalowy, standardowy, dimplowy. Pin numer 3, również standardowy, dimplowy. To będzie pin numer 4, również standard dimple. One są tak przetłaczane, bo tam jest taka specjalna półeczka w środku, na której one wiszą. Zobaczmy dalej. O, pin numer 2 teraz by chciał coś powiedzieć. Również standard dimplowy. Teraz 5. O, teraz się schowała niestety. O, dobra. Może się uda złapać. Tak, 5 wygląda. Przepraszam, 6.
to był pin numer 6. A pin numer 1 coś tutaj nie za bardzo chciałby wyjść. O, zdecydowanie wyszedł. Tak wygląda nasza jedynka, także tutaj nie ma żadnych udziwnień. A teraz wróćmy do naszej... Oj. No, spadł mi jeden kontrolny, także tutaj za chwilkę do niego wrócę. Dobra, tak wyglądają nasze kontrolne piny z dołu. Tutaj są z kolei dla odmiany 4. O podobnych długości. Nie, jedynka chyba ma inną długość, bo widzę, że ona się nie rusza. To spróbuję go wyciągnąć. Nie za bardzo chcę współpracować. O, tak, dobra. Teraz się może uda. No, nasza jedyneczka, widzę, tutaj nie za bardzo chce wyjść. Ona jest chyba tutaj na 0 cięta, ale spróbujemy ją zaraz jakoś podważyć. O, zdecydowanie teraz wyszła. Tak wygląda nasza jedyneczka. A ja się postaram jeszcze zlokalizować tego jednego, który spadł. Jak znam życie, oczywiście spadł niedaleko. O. No i tak wygląda nasz ostatni uciekinier. O, wychodzi na to, że nie odkurzałem ostatnio. Tak wygląda nasz ostatni uciekinier. To jest pin numer 4. Już go tutaj sobie ustawimy ładnie. No i tak wygląda nasz rotor z rdzenia. Oczywiście zabezpieczenia antywierceniowe, tutaj nie ma żadnych również udziwnień. Ten jeden otwór, który tutaj występuje, jest to dodatkowy otwór dla pinu magnetycznego, bo jest jeszcze wersja tej konstrukcji również z pinem magnetycznym. Też ją pewnie niedługo zobaczycie. Ale tutaj widzę, że nie ma tutaj żadnych specjalnych udziwnień. Wszystko jest wykonane ze stali, także no naprawdę można powiedzieć pozytywny jak najbardziej konstrukcja. A tutaj jeżeli chodzi o te piny, które trzymają całość, mamy dwa takie piny. One są specjalnie, nie wiem czy widzicie na dole, lekko frezowane, żeby się lepiej utrzymywać, lepiej rozklinowywać tej konstrukcji, żeby ją blokować. Już Wam pokazuję, jak wyglądają wszystkie gatsy. Tutaj jeżeli chodzi o tą konstrukcję, te gacy wyglądają w ten sposób. Za chwileczkę zobaczycie je oczywiście dokładniej na zbliżeniu. O, tutaj jeszcze sobie uporządkujmy. Tutaj jedna baryłka poleciała. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko w tym odcinku. Jeżeli uważacie, że się film Wam podobał, jeżeli uważacie, że jest przydatny dla Was w jakiś sposób, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Oczywiście zapraszam do pytań w komentarzach. No i ode mnie to wszystko. Cześć, trzymajcie się, hej!